Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Jezusa Chrystusa, na czasy ostateczne. Mój ukochany ludu, moje błogosławieństwo pozostaje nad każdym z was. W tych chwilach pokutnych musicie zjednoczyć się z istotą mojego krzyża i w nim znajdziecie to, co was jeszcze powstrzymuje, bo w moim krzyżu objawiam wam całą prawdę o moim poddaniu się i tam, w tej prawdzie, zobaczycie, co was powstrzymuje przed byciem moimi prawdziwymi dziećmi. Umiłowani moi, powściągnijcie swój umysł, bo on rządzi ludźmi, prowadzi wasze myśli do pozostania w sprawach świata i w sprawach codziennych, oddalając wasze myśli, wasze uczucia, wasze serce i odpowiedzialność, którą macie jako moje dzieci. Niekontrolowany wyścig ludzkości ogarnia was. Nie jest w stanie wznieść się w duchu ten, kto żyje w podnieceniu świata, ani ten, kto nie jest świadomy swoich duchowych obowiązków, nie jest w stanie zjednoczyć się ze mną. Umiłowane dzieci, barbarzyństwo tego pokolenia wynika z tego oderwania ludzi od ich Boga, z tego zapomnienia, w którym dusze zatrzymują mnie, a jest to produkt planu, który szatan i jego poplecznicy przelali na ludzkość. Nie pokonacie i nie oprzecie się sidłom zła, jeśli nie będziecie świadomi, że priorytetem dla moich dzieci jestem ja. Zobowiązania świata, przy okazji są wykorzystywane przez wroga duszy, aby oddalić mój lud ode mnie, a ponieważ wszystko posunęło się do przodu w tej chwili, więc wymagam od tych, którzy są moi, aby weszli na moją drogę, aby byli wzmocnieni duchowo i pili z mojego źródła wody żywej, aby pragnienie nie zdominowało ich i nie prowadziło drogami zła. Powściągnijcie wasze zmysły, aby nie prowadziły was do pożądania tego, co nie jest moją wolą, ale przede wszystkim nie zapominajcie powściągnąć waszego umysłu, gdyż umysł rządzi człowiekiem i prowadzi go do zapomnienia, że ja jestem jego priorytetem. Biada tym, którzy męczą moje niewiniątka. Biada tym, którzy plamią swoje ręce krwią niewinnych, będą oni surowo osądzeni. Mój umiłowany ludu, to pokolenie nadal nie wierzy w moje wezwania ani w wezwania mojej matki, szydzi z nas nie będąc świadomym, że wróg duszy pozostaje na ziemi ze swoją największą bronią, podziałem. Zachowajcie jedność z moją wolą, zapraszajcie mnie w każdej chwili do pozostania w was i z wami, aby świadomość mnie pozostała w was i nie doprowadziła was do zdrady mnie i bycia przedmiotem podziału wśród mojego ludu. Jedność jest niezbędna wśród moich dzieci, bo ten, który jest podziałem, będzie wędrował samotnie i utrzymywał się na koszt kaprysów wroga duszy. Przychodzę dla mojego ludu, pragnę dusz, a człowiek pragnie panowania nad sumieniem, panowania nad rozumem i nad ludzką inteligencją. Z tego powodu zachęcam was do skutecznego poznania mnie, abyście poznali mnie głęboko i widzieli jeszcze więcej mojej miłości. Serce ludzkie musi bić moim sercem, człowiek został stworzony na nasz obraz, ale jego życie kończy się, gdy człowiek zostaje wezwany do powrotu do mojego domu. Dlatego dzisiejszy człowiek musi być całkowicie gotowy, aby być moim podobieństwem i aby żyć, pracować i działać również na moje podobieństwo. Jeśli ja świecę niepowtarzalnie, każdy z was musi świecić w ten sam sposób. Jeśli jestem miłosierny, to wy musicie być miłosierni. Jeśli jestem inteligencją nadzwyczajną, musicie być kopiami mojej inteligencji. Jeśli jestem drogą, prawdą i życiem, musicie kroczyć moją drogą, być moją prawdą jako świadkiem i żyć nieustannie złączeni w mojej woli. Człowiek patrzy z pogardą na to, co dzieje się na świecie, dopóki te wydarzenia nie dotkną go w jego własnym ciele. Jest to produkt obojętności, którą szatan wbudował w człowieka,
ale cała ludzkość będzie cierpieć i przetrwa, ponieważ każdy człowiek potrzebuje oczyszczenia. Nałóżcie mój krzyż z miłością, a nie będzie on ciężki, lecz lekki, ponieważ miłość wszystko wywyższa. Biada tym ludziom, którzy wygnali moją miłość i wygnali miłość do swoich braci i sióstr. Biada tym, którzy są twardego serca i którzy odrzucili uczucia, którymi ich napełniłem, bo to prowadzi do tego, że mają serca z kamienia, nieczułe wobec ludzkich potrzeb i ludzkiego bólu. Mój umiłowany ludu, pola przestaną być zielone, wody przestaną być krystaliczne, powietrze przestanie być czyste, a ogień zrówna z ziemią wielkie połacie, żywioły buntują się przed skrupułami człowieka. Ukochani, czego oczekujecie od człowieka, który argumentuje to, co nie może być argumentowane, aby spełnić swoje egoistyczne i żądne władzy zachcianki? Wielkie narody chowają się za fałszywymi pozorami, podejmują własne inicjatywy, unikają powiedzenia prawdy, będą rzucać różnego rodzaju kłamstwa, aby ludzkość ich nie osądzała i przyjmowała te kłamstwa, które argumentują, aby poprzez wojnę wywołać chaos i spustoszenie. W tej chwili, kiedy supermocarstwa są prawdziwymi reflektorami zniszczenia, posiadającymi broń, która w jednej chwili może zakończyć ludzkość, umysł przywódców jest zachwiany jedynie przez pragnienie podboju i posiadania nie terytoriów, ale bogactw naturalnych, nie myśląc o tym, że bogactwa naturalne nie przydadzą się ludzkości pogrążonej w ubóstwie, chaosie, chorobach i zniszczeniu. W tych chwilach pokutnych człowiek woła o miłosierdzie, zapominając, że ja jestem nieustannie miłosierny wobec wszystkich. Tym, który nie jest miłosierny wobec siebie, jest człowiek. Umiłowane dzieci, moimi prawdziwymi dziećmi są ci, którzy zachowują pokój, którzy nie pozwalają, aby złość ogarnęła ich choćby na chwilę. Wróg potrzebuje ludzi przesiąkniętych gniewem, aby walczyli ze sobą, powodowali podziały i w ten sposób wypełniali cel szatana. Moje prawdziwe dzieci to dusze pokoju, każda świadoma, że jest nie tylko misjonarzem mojego pokoju, ale i moim żołnierzem. Jesteście moim ludem, a mój lud kocha mnie, uwielbia mnie, a mój lud czci moją matkę za to, że jest moją matką, że jest czysta, niepokalana, że jest arką zbawienia na tę chwilę. Przykryjcie się jej płaszczem ochronnym. Z wysoka usłyszycie grzmot i człowiek wejdzie w panikę z braku zaufania do mnie. Księżyc zabarwi się na czerwono, zachowajcie waszą wiarę jako niezachwianą przed tym, co usłyszycie, przed tym, co zobaczą wasze oczy, bo ja nie opuszczam mojego ludu. Chronię was i będę chronił w każdym waszym kroku, jeśli pozostaniecie mi ściśle wierni. Nie zapominajcie, że zesłałem pomoc z mojego domu do każdego pokolenia, a to pokolenie nie jest wyjątkiem. Poślę tego, który będzie mówił moją prawdę i zaniesie ją na cały świat, przygotowując drogę dla moich apostołów czasów ostatecznych. Ludu mój, nie lękaj się, bo Twój Bóg zachowuje swój wzrok na Tobie. Módl się, ludu mój, za Japonię, ona znowu wyleje śmiertelny jad na ludzkość. Bądźcie świadomi tej chwili i nie trzymajcie się kurczowo tego, co materialne. Biada temu, którego pewność, pokój i bezpieczeństwo są scementowane w materializmie. Bo z sekundy na sekundę wszystko się zawali, a człowiek znajdzie się z pustymi rękami, ale tym, którzy są moim ludem, wiedzą, że nie opuszczam i że moja opatrzność będzie nad moimi.
Próby dla oczyszczenia człowieka nie są i nie będą łatwe, ale wtedy ja sam posadzę was przy moim stole i mój lud, moja święta resztka będzie żyła moim pokojem, z góry doświadczy nieba jako nagrody za swoją wierność, ale nie zapominajcie, że do tego trzeba zachować wiarę i pozostać wiernym. Ziemia jako kolebka człowieka, jest wypalona i postarzona przez grzech ludzkości, który nasilił się do niewyobrażalnych rozmiarów. Moje legiony wykonawców mojej woli pozostają nad ziemią, a żywioły odpowiadają, aby zjednoczyć człowieka z moją wolą. Klimat bardzo zadziwi człowieka swoją niespodziewaną zmianą, ziemia nie przestanie się poruszać. Oczekiwane wydarzenia są na ziemi. Módlcie się bez przerwy i módlcie się wprowadzając moje słowo w życie. Błogosławię was, kocham was, nie zapominajcie, że pozostaję z wami. I jeśli całkowite wypełnienie tego, co zostało zapowiedziane przez moją matkę, nie rozlało się jeszcze na ludzkość, to dlatego, że gdyby miało nadejść teraz, to nawet ci, którzy uważają, że są przygotowani, nie byliby w stanie pójść ze mną. Błogosławię was, kocham was, Jezus.